Cześć powerwalkerzy, cześć powerwalkerki. Witam Was serdecznie, nazywam się Mateusz Kusznierewicz i zapraszam Was na wspólny poranny spacer. Moi drodzy, mam do Was pytanie. Czy czytaliście kiedyś książkę Fenomen chodzenia? Jest to książka autorstwa Pawła Ziółkowskiego, którego, uwaga, zaprosiłem na dzisiejszy spacer. Cześć, witam wszystkim. No fajnie, miło, że do nas dołączyłeś. Jak się masz? Świetnie. No to fajnie, cieszę się bardzo. Dziękuję za zaproszenie. No, gratuluję Ci wydania książki, no i w ogóle tego wszystkiego, o czym piszesz, głównie nie tylko w książce, ale też i na stronie internetowej pod adresem Chodzi o ciebie.com i fenomenchodzenia.pl. No właśnie, polecamy Wam zajrzeć w te dwa miejsca. Paweł, to jest niesamowita kopalnia wiedzy, którą dzielisz się. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby tak głęboko i tak ciekawie przedstawić temat związany z chodzeniem? Miałem taki kryzys zdrowotny ponad 10 lat temu. Chodzenie było właściwie jedyną aktywnością, jaka była dostępna. Niewiele więcej mogłem zrobić. Kiedy zacząłem chodzić regularnie, okazało się, że poprawa następuje bardzo szybko i psychicznie, i fizycznie. I zastanawiałem się, co takiego się dzieje tam w środku, że to się dzieje tak szybko i tak dużo. Zacząłem czytać wszystko, co było dostępne na temat chodzenia. I stąd pomysł na książkę, a potem te spacery zaczęły się wydłużać do 25 km dziennie. Okej. I codziennie. Proszę. No dzisiaj, moi drodzy, z Pawłem porozmawiamy o szczegółach związanych z fenomenem chodzenia, tak jak tytuł tej książki mówi. Natomiast zanim przejdziemy do tego, to chciałbym Ciebie zapytać, tak jak zawsze to robię tradycyjnie z moimi gośćmi, których zapraszam na wspólny spacer, o nawyki, o dwa nawyki, zdrowe nawyki. Powiedz proszę, jaki masz taki jeden nawyk, który bardzo Ci służy, który daje Ci energię, którym mógłbyś zainspirować też innych? Właśnie ten, który dzieje się teraz. Ja całe życie podporządkowałem chodzeniu, przeorganizowałem każdy dzień. Rano pracuję, wychodzę z jakimś problemem do przemyślenia w głowie. Chodzę 3-4 godziny, a potem wracam i to, co mi się poukłada w głowie, zapisuję sobie. Pracuję już potem przed komputerem na siedząco z tym, co po drodze wypracowałem chodząc. Okej. A przy okazji dzieją się tam te wszystkie cuda i w mózgu, i w reszcie ciała. Dokładnie, o tym dzisiaj opowiemy. Na pewno dowiemy się dużo fajnych rzeczy od Pawła. A powiedz drugi nawyk, którego nie masz, ale by Ci się przydał. Czy masz taki? No to pewnie taki, jaki ty masz, jesteś w nim mistrzem. Więcej marketingu, więcej takiego dzielenia się na większą skalę z innymi właśnie tymi swoimi odkryciami. A, czyli to mógłby być Twój nawyk, żeby coś takiego Oczywiście. zrobić, tak? Okej, fajnie, to ciekawe. To trzymam kciuki w takim razie, bo faktycznie masz czym się dzielić i marketingowo opakowywać to, co robisz, bo mam nadzieję, że tutaj to nie będzie jedyny nasz powerwalk. Pójdziemy na kolejne, bo na pewno dużo wszystkich tematów dzisiaj nie omówimy. Ale to, co chciałem Cię zapytać na początku, co myślę, że zainteresuje wiele osób, to jest inżynieria chodzenia. Wejdźmy w te szczegóły. W jaki sposób chodzić, żeby każdy krok się liczył? Na co zwrócić uwagę? My nigdy o tym nie rozmawialiśmy tak naprawdę w powerwalku, bo my po prostu chodzimy, ale nie zastanawiamy się, jak chodzimy, czy powinniśmy bardziej wyprostować pozycję, w jaki sposób oddychać, jak wykonywać kroki, jak to powinno wyglądać? Policzmy. Jeżeli każdego dnia robię 10 000 kroków, to w ciągu roku wychodzi 3 650 000 kroków. Wow. Jeśli przy każdym kroku popełniam błąd, to popełniam go 3 650 000 razy w ciągu roku. On się utrwala, wzmacnia i wtedy mogę nie tylko więcej sobie szkody zrobić chodzeniem, Tak. niż uzyskać korzyści. Dlatego, jak we wszystkim, co robimy, warto też wiedzieć, co się dzieje, być świadomym tego,
co w nas się dzieje, kiedy chodzimy. Dlatego tak, pozycja wyprostowana to podstawa. Wydaje nam się, że jesteśmy wyprostowani, jak idziemy w ten sposób, kiedy mamy barki opuszczone albo z wzrokiem wlepionym w telefon. Widzę, jak wiele osób chodzi właśnie w ten sposób i to całkiem długo, albo z kubkiem kawy. No. Jedna ręka unieruchomiona, asymetryczna postawa i cały czas w ten sposób. Jeżeli powtórzymy takie zachowania bardzo często i bardzo długo, no to się utrwala w powięzi, w mięśniach. Mamy coś takiego jak pamięć mięśniowa, która no już potem sprawia, że się przyzwyczajamy do pewnego rodzaju chodzenia. Stopy. Powinniśmy stawiać stopy napięte jak najgłębiej, a następnie rolować na palce i odbijamy się z palców. Nogi prostujemy w kolanach. W którym momencie prostujemy w kolanach, zanim dotkną podłoża? Przy dotykaniu podłoża. Okej. Tak, żeby mieć dobre odbicie. Wtedy zyskujemy nie tylko większą dynamikę, idziemy, mniej się męczymy, idzie się łatwiej. Mamy dodatkowy napęd, ale też idziemy prawidłowo. Maksymalnie rozciągamy i ściągamy mięśnie, powięź, a w dodatku uruchamiamy coś, co się nazywa pompą krwi. To jest bardziej zjawisko niż mechanizm. Mięśnie głębokie, łydek, ud uciskają żyły Tak. głębokie. Przepompowujemy w ten sposób krew do góry ciała. Jest takie powiedzenie, że krew no to pompuje serce. I to jedyny mięsień, który się tym zajmuje. Tak, jeżeli siedzimy, jeżeli prowadzimy siedzący tryb życia. Jest to wtedy rzeczywiście jedyny mięsień. Dlatego tak ważne jest chodzenie, bo wtedy wszystkie mięśnie pompują krew. I oczywiście jest jeszcze układ chłonny. Chłonka nie ma swojej pompy. Żeby krążyła w organizmie, potrzeba mięśni, które oddziaływują na węzły chłonne i też Czyli przepompowują. mówisz o limfatycznym, układzie limfatycznym, tak? Tak, Okej. oczywiście. No to ważne. A co z plecami i z oddychaniem? No właśnie. Wyobraź sobie, że takie wstęgi powięziowe zaczyna się na przykład na czubku palca u nóg, biegnie pod stopą z tyłu przez łydkę, tutaj przez plecy, a kończy się aż tutaj na czole. Jeżeli chodzimy przygarbieni, to się zupełnie inaczej układa, niż kiedy jesteśmy wyprostowani i kiedy to jest wszystko naciągnięte. A to lubi być naciągnięte. Tak powinno być, przepraszam. I dlatego powinniśmy być wyprostowani. Nam się wydaje, że jesteśmy wyprostowani właśnie tak, ale jest takie fajne ćwiczenie proste. No to łopatki jak najbliżej siebie. I to już jest różnica. Tak jakby tutaj wystawał sznurek z czubka głowy i do góry. Pięty zostają na ziemi, nie unosimy się. A tu się wyciągamy jak najdalej. I do tego łopatki do siebie i idziemy. Oczywiście to też pomaga w machaniu rękami. Bo chodzimy rękami i nogami, nie tylko nogami. Fajne wskazówki, co? Ja od razu, jak zaczęliśmy tutaj iść, dzięki Tobie, Paweł, który pokazujesz na przykład sposób układania stopy na ziemi, albo właśnie tych łopatek do tyłu, to powiem Wam, od razu zacząłem zwracać na to uwagę. I znów budowanie nawyku, zdrowego nawyku chodzenia, czyli chociażby i postury naszej, czy dynamiki układania stopy, to nie tak, że to od razu wejdzie nam w krew i od razu dokonamy zmiany, tylko trzeba skupić na tą uwagę. Pamiętacie, jak kiedyś rozmawialiśmy i to wiele razy o tym, jak dokonać zmiany, jak zbudować dobry, zdrowy nawyk?
no to właśnie najlepiej w ten sposób. Tak, pytałeś jeszcze o oddech. Tak. Wyprostowana postawa dokładnie z tym się wiąże, bo oddychamy oczywiście z przepony, Tak. z brzucha. Czyli nie górą karetki piersiowej, a przeponą. No bo zobaczmy, tu mamy przeponę, tu mamy płuca. I teraz jeżeli zaczynamy oddychać od dołu, z brzucha, to najpierw mamy powietrze stąd, a potem jeszcze mamy całe płuca do rozciągnięcia, do wypełnienia powietrza. Jeżeli zaczniemy z góry oddychać, tutaj weźmiemy oddech, to tracimy wszystko to, co niżej. Tu już nie weźmiemy więcej oddechu i dół płuc pozostaje niewypełniony. I teraz jeżeli idziemy pochyleni, cała góra uciska na przeponę. Przepona nie może się już poruszać tak swobodnie i nie możemy już tak głęboko i nie tak łatwo się oddycha wtedy przeponą. Natomiast jeżeli jesteśmy wyprostowani, przepona ma bardzo dużo miejsca i luzu do poruszania się. I wtedy jest dużo łatwiej oddychać nosem właśnie z przepony. Czyli możemy jednym słowem ułatwić jej zadanie, żeby w prawidłowy sposób oddychać. Ale fajne wskazówki. Dzięki, Paweł, za to. A powiedz proszę, jakie błędy możemy popełnić podczas chodzenia, które mogą nam zrujnować zdrowie, zniszczyć życie tak naprawdę? No bo wydaje nam się, spacer to nieszkodliwy, tutaj wiadomo, jak bieganie czy inne sporty ekstremalne, to dopiero możemy sobie zrobić kuku. A czy przy spacerze możemy sobie zniszczyć życie, zdrowie? Oczywiście. Poza tym, o czym już mówiłem, właśnie te przykurcze, zgarbiona postawa, niesymetryczna sylwetka, no to wszystko się utrwala w organizmie, jeżeli to powtarzamy często i długo, ale na coś jeszcze chciałem zwrócić uwagę. Chodzenie to ruch powtarzalny. Taki naturalny wzmacniacz tego, co się dzieje w ciele, ale też w głowie. Ruminowanie to takie zjawisko, kiedy dręczą nas myśli uciążliwe, takie, od których nie możemy się oderwać. Myślimy o tym, co by było, albo co moglibyśmy kiedyś zrobić, a nie zrobiliśmy, albo co chcielibyśmy zrobić, a boimy się. I tak w kółko taka myśl się do nas przyczepia i nie możemy się od niej uwolnić. Jeżeli wyprowadzimy ją na spacer i będziemy cały czas ją mieć w sobie, to będziemy ją nakręcać. Ona sama się od nas nie uwolni. I dlatego ważne jest świadome chodzenie, żeby wiedzieć, co robimy, zdawać sobie sprawę z tego, o czym myślimy, i wtedy wystarczy łatwo nad tym zapanować, chociażby właśnie tym, że strona fizyczna wpływa na psychikę. I na przykład, jeżeli zaczynają mnie męczyć takie myśli, chcę zostawić je za sobą. Co mogę zrobić? Uśmiechać się. Jak idę. Tak. Zaczynam od czegoś fizycznego, co łatwo przechodzi psychikę, bo wtedy też zmieniam ułożenie mięśni twarzy. Od razu pojawiają mi się lepsze myśli. Czuję wiatr, słońce, od razu zaczynam się uśmiechać. I w tym samym poprawia się samopoczucie. Mogę, jak się uprę, na siłę trzymać się tamtych myśli, tych złych, tych ruminujących, ale mogę poddać się tym bodźcom, tym wrażeniom, które właśnie dzieją się teraz, być tu i teraz. I to jest właśnie kolejna rzecz, która jest ważna podczas chodzenia, żeby zdawać sobie sprawę z tego, co akurat robimy i kontrolować to w taką stronę, w którą chcemy, żeby to poszło. A wrócę jeszcze do pytania, bo to ciekawą rzecz powiedziałeś. Super technika, jest sposób, warto poćwiczyć, popraktykować. Ale powiedz, co źle możemy zrobić podczas spaceru, co może wpłynąć na nasze zdrowie? Jakie błędy mogą zniszczyć nasze zdrowie? Trochę powiedzieliśmy o tych pozycjach, prawda? Sylwetkach, ale czy coś jest jeszcze? Tak, no na przykład możemy chodzić tylko nogami. Ja, kiedy chodzę, bardzo mocno
macham rękami. To ułatwia chodzenie, daje dodatkowy napęd, ale też obciąża nogi. Nie jestem tak bardzo zmęczony. To jest, może się to wydawać śmieszne. Ludzie czasami się śmieją, oglądają na ulicy. Ja się tym nie przejmuję, też się uśmiecham. Pozdrawiam. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzimy w ten sposób, albo trzymając ręce z tyłu, albo w kieszeniach, co się bardzo często zdarza, Nie powinniśmy chodzić z rękoma w kieszeni. obciążamy, rozumiem, tak? obciążamy za bardzo nogi. I dlatego jesteśmy zmęczeni, dlatego dochodzimy do wniosku, że to chodzenie to nam nic nie daje. Tak samo jeśli stawiamy nogi na śródstopie albo na palce, tak na pełne stopy. To powoduje niepotrzebne wstrząsy wtedy i w kolanach, i wtedy też możemy... Po pierwsze nam się idzie źle, mało płynnie, a po drugie możemy nabawić się jakiejś kontuzji i dojść do wniosku, że to chodzenie całe to jest w ogóle tylko niepotrzebna strata czasu. Tak, fajnie. Powiedz proszę o butach do chodzenia, najlepszych butach do chodzenia. Patrzcie, ja Pawła mogę zapytać o takie szczegóły, o takie detale, o takie, nazwijmy to już bardzo specyficzne, związane z chodzeniem tematy, no bo jak mało kto, jak właśnie Paweł zbadał to wszystko i sprawdził. Wiem, że masz ten temat dobrze rozpoznany, jeśli chodzi o buty do chodzenia. Powiedz nam coś o tym i doradź, jakie to powinny być buty i czym się one powinny charakteryzować. Wydaje się, że to jest prosta sprawa, no bo buty służą do chodzenia, ale jak się okazuje, nie wszystkie. Nie wszystkie bardziej wyglądają niż pomagają w chodzeniu. A tu jest tak, że najlepsze buty do chodzenia powinny wspierać naturalne procesy, które dzieją się w stopie, w nodze i wspomagają nasz naturalny ruch, czyli na przykład przetaczanie stopy. Dlatego ja nie używam butów z obcasami, no chyba że jakieś trekkingi gdzieś tam w górach, no to rzeczywiście potrzebna jest mocna podpórka pod piętą. Ale do takiego chodzenia w warunkach miejskich tylko zaokrąglone podeszwy, które ułatwiają rolowanie. Po prostu stawia Miękkie, się... czy twarde, czy sztywne? Miękkie z amortyzacją, ale też nie za dużą, bo tutaj chodzi o to, że kiedy stawiam stopę na piętę, tam pod spodem nic nie ma. Ta stopa się zapada i dotyka gruntu dużo mocniej, noga się wyciąga. I wtedy to przetaczanie jest dużo mocniejsze. W dużo większym zakresie stopa pracuje. Ten ruch jest taki, a nie taki. Kupiłem sobie ostatnio buty w Stanach Zjednoczonych, które bardzo mi się podobały. Jestem wychowany na mistrzostwie NBA Michaela Jordana, Chicago Bulls. No, oczywiście tam Air Jordany sobie kupiłem. No ale akurat pięknie wyglądały, ale podeszwa, czego nie sprawdziłem niestety wcześniej, a powinienem był, była niesamowicie niesamowicie sztywna. W ogóle, no jak mówię, twarda, w ogóle się nie wygina i parę razy już poszedłem na nasz power walk w nich i powiem Wam, że po 20 minutach, 25 takiego spaceru czułem, że coś jest nie w porządku. I to co ciekawe, czułem w swoich łydkach, w swoich mięśniach nóg, a także i w dolnym odcinku kręgosłupa. I zastanawiałem się, a może to jakiś inny powód, ale połączyłem kropki i zauważyłem właśnie tę różnicę. Dlatego dobrze mieć taki but, jak mówisz. Ty masz buty marki jakiej? Kin. Kin. To są buty do chodzenia, czy w ogóle taka Tak, marka butów do biegania, czy do jakichkolwiek innych sportów? To jest jedyna firma, jaką znam, która na poważnie podeszła do chodzenia i opracowała specjalną serię butów WK Walk specjalnie do chodzenia. Dla tych, którzy z Was oglądają nas na YouTubie, to pokażemy te buty. Okay. Tak wyglądają. W sumie podobne do moich. Ja akurat mam jakieś takie buty dzisiaj sobie założyłem. Ale rozumiem, że w Twoich jest bardziej podeszwa
Podeszwa jest wygięta, tak. w łuk, tak, a but pozwala też na naturalne ruchy stopy. Stopa może się wyginać we wszystkich kierunkach, ale jednocześnie jest stabilizowana. Czujesz różnicę, jak zakładasz te buty Tak. i inne? I jaka to jest różnica? Zdecydowanie tak. No, takie buty, o jakich ty powiedziałeś, to ja to nazywam chodzenie na deskach. Twarde, żadnej amortyzacji i usztywniające stopę, jak w protezie. Tak. To takich to w ogóle unikam, to jest taka różnica. One dobrze wyglądają, ale No więc tak. dobrze służą do chodzenia. Znaczy jak widzę teraz modę na buty na takich koturnach, które też są sztywne, no bo to nie sposób, żeby one się zginały jak jest legumy, Tak. no to też ciarki mi po plecach chodzą. No, jeżeli Co ktoś tylko można sobie troszeczkę zrobić? Na kilka tygodni wychodzi, no to jest okej, ale jeżeli miałby przejść te 20-30 minut albo jeszcze i więcej, no to wtedy można sobie krzywdę zrobić. Tak, tak. To już ortopedzi i fizjoterapeuci mogliby tu powiedzieć dokładnie, co możemy zrobić stawą i ścięgną. Zwracamy na to uwagę, moi butach. drodzy, ponieważ jest to istotny element także całej układanki, którą jest chodzenie. Fajnie to robić, jak już wiecie, nawet po tym, co dzisiaj Paweł powiedział, w dobrej pozycji, w odpowiedni sposób stawiać stopę, w odpowiednim obuwiu. Na oddech warto też zwrócić uwagę i wiele innych aspektów. Ale wiem, Paweł, że też myślisz o tym, żeby chodzenie wdrożyć do innych sfer naszego życia, chociażby do biznesu, bo ty pracujesz zawodowo i masz kontakt z biznesem, prawda? Czym się Tak, zajmujesz dokładnie. zawodowo? Doradzam, jestem coachem, mentorem w startupach i w firmach, głównie teraz technologicznych. Okej. I w jaki sposób można by było zaadoptować, twoim zdaniem, chodzenie do codziennej pracy? Ja pracuję koncepcyjnie, twórczo, można powiedzieć intelektualnie. I doszedłem do czegoś takiego, że jak siedzę przed komputerem, piszę, mam opracować jakąś prezentację, wymyśleć coś, często pojawiają się takie blokady umysłowe. Siedzę, gapię się w ten monitor, im dłużej, tym gorzej i tym większa pustka w głowie. Wtedy wychodzę. Kiedy chodzę, Gdzie wychodzisz i na jak długo? nie krócej niż na 3-4 godziny. Ale to mówisz o home office, tak? Czy nawet z biura? Nie, na zewnątrz. Zupełnie na zewnątrz. Chodzę po mieście, po parkach. Właśnie mieszkam w Warszawie, więc tutaj jest dużo miejsc fajnych do chodzenia. I co się dzieje? Nagle te blokady znikają. Nagle kropki się łączą w głowie. Nagle zaczyna się coś tam układać. Te wszystkie pomysły, które się pojawiały, łączą się w jakąś koncepcję i wtedy potrzebuję znów korzystać z technologii, czyli najczęściej to jest nagrywanie notatek z konwersją głosu, żeby potem móc od razu wpisać te myśli, pozbierać, żeby to nie pouciekało. Czyli tutaj można by było w jakiej formule wdrożyć chodzenie do pracy nie wiem, w firmach, w korporacjach. Masz jakiś pomysł na to? Jakąś sugestię może damy tutaj dzisiaj? Tak, oczywiście. No, chociażby programy well-beingowe. Jeśli firmy pozwoliłyby pracownikom częściej, oczywiście tam, gdzie to możliwe, od razu zaznaczam i zdaję sobie z tego sprawę, że to nie będzie możliwe w przypadku każdego zawodu, każdej firmy, ale tam, gdzie to możliwe, żeby firmy pozwoliły pracownikom przez godzinę, 2 dziennie pracować w ruchu. Oczywiście, Pracować w ruchu. tak. Okej. To Tak. jest dzisiaj takie w niektórych przypadkach niewyobrażalne, prawda? Bo wszystkie są, żeby siedzieć przy mailach, przy komputerach, na spotkaniach, w salach konferencyjnych i być, że tak powiem, na widoku, no bo nie daj Boże ktoś zniknie i to nie ma nad nimi kontroli.
No dokładnie tak jak kilka lat temu nie do wyobrażenia była praca zdalna na taką skalę jak teraz. Pandemia to wymusiła, ale jednocześnie wymusiła też ten rozwój technologii, które umożliwiły pracę w domu. Wtedy w bardzo krótkim czasie dużo technologii, na przykład komunikatorów, właśnie wtedy się pojawiło. Teraz naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby technologia wspierała nas coraz bardziej, kiedy już nie siedzimy, kiedy jesteśmy w ruchu. Dlaczego ciągle mamy się posługiwać klawiaturą, myszą, a nie na przykład tylko głosem? Tak, bo dzisiaj są już rozwiązania bazujące Sztuczna na inteligencja to umożliwia, tak. sztucznej inteligencji, które można by było wdrożyć do firmy, nauczyć jak z tego korzystać i wypuścić wszystkich, że tak powiem, na spacer. I niech samemu albo w zespołach dwuosobowych, trzyosobowych, a czasami nawet wydaje mi się, że 7-osobowych można by było pójść i przegadać jakieś tematy, idąc, maszerując. O tym Tak. myślisz? Tak, oczywiście, że tak. Inny przykład to jest coaching walking, kiedy tak jak z Tobą teraz idziemy sobie z klientem i rozmawiamy o problemach do rozwiązania, o decyzjach do podjęcia i wyjście z tego biura, gdzie myśli krążą w tym zamkniętym pudełku, obijają się od tych ścian i ciągle to samo. Wyjście na zewnątrz, otwarcie się na te wszystkie bodźce, które wspierają pracę mózgu, Tak. a przy okazji on jest wtedy 25% bardziej ukrwiony. Tak. Więcej glukozy, więcej tlenu, szybciej myśli, efektywniej pracuje. Tak, I- pojawiają się skojarzenia, kreatywność i też łatwiej rozmawiać o trudnych tematach, które wzbudzają emocje. To jest też Dokładnie. jeden z tematów naszego Power Walka, który kiedyś zrobiliśmy. To jest ważne, bo poziom kortyzolu spada, Tak. natomiast jeszcze z jelit uwalnia się serotonina, 90% tam jest produkowane, która poprawia nam nastrój, a do tego jeszcze dochodzą endorfiny, no i dopamina. I to mamy taką mieszankę, która nie tylko poprawia nam nastrój, ale też właśnie wspomaga to twórcze, efektywne myślenie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie trudnych decyzji. Tak. Super. Popatrzcie, ile ciekawych rzeczy dzisiaj się dowiedzieliśmy od Pawła. Paweł, bardzo Ci dziękuję za miły spacer. Jak się czujesz teraz? Świetnie. No, polecamy Wam właśnie, żeby umówić się nawet właśnie z kimś, żeby sobie pogadać, nawet bez jakiejś agendy, bez jakiegoś planu. No my dzisiaj mieliśmy jeden cel, żeby opowiedzieć Wam i pokazać tą książkę Fenomen chodzenia autorstwa Pawła Ziółkowskiego i żeby więcej szczegółów, takich można powiedzieć bardzo już głębokiej wiedzy na temat chodzenia Wam przekazać. Paweł, na koniec powiedz, gdzie można kupić tą książkę? Na Allegro. Okej, jest dostępna. Fenomen chodzenia. O, tak wygląda. Wrzucimy Wam link tutaj później po spacerze do opisu tego odcinka, żeby ułatwić Wam zadanie szukania tej książki. Jeżeli byście chcieli taką do poduszki wziąć, ja na pewno to mam teraz właśnie na liście swoich książek pozycji do poduszki, do czytania, to zrobić. Nie zabieramy do sypialni smartfona, a najlepiej wyciszyć się czytając coś ciekawego, na przykład taką książkę, prawda? Fajnie. Paweł, bardzo Ci dziękuję za miły spacer. Pozdrawiamy Was serdecznie Pozdrawiam. i zapraszamy na Power Walking, na nasz spacer. Chodźcie codziennie. My chodzimy codziennie i to, że chodzimy, myślę, że przez to jesteśmy też autentyczni w tym przekazie, bo motywujemy Was i Waszych najbliższych i wszystkich, żeby właśnie w ten sposób też albo zaczynać dzień, albo robić sobie przerwę w pracy, albo na koniec dnia też wyjść i trochę tej aktywności złapać. Dobra, trzymajcie się, cześć, pozdrawiamy, pa! Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest MultiLife, Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.